Witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zabieram Was w kulinarną podróż inspirowaną meksykańskimi smakami, podczas której przygotujemy tacos od podstaw. Zaczniemy od wykonania własnych tortilli, a potem wypełnimy je aromatycznym mięsem mielonym i chrupiącymi warzywami. To doskonały pomysł na pyszny i pełen smaku posiłek, który z pewnością podbije Wasze podniebienia. Nie przedłużając, zaczynajmy! Na pierwszy ogień idą placki do tacos. Do ich przygotowania będziesz potrzebować 200 g mąki kukurydzianej, 200 g mąki pszennej, 30 g masła, 1/2 łyżeczki soli i 200 g gorącej wody. Do miski wsyp mąkę kukurydzianą oraz mąkę pszenną. Dodaj sól. Następnie dodaj roztopione masło. Całość zacznij mieszać łyżką lub szpatułką i dodawaj stopniowo gorącą wodę. Gdy woda wchłonie się w suche składniki, zacznij ugniatać przy pomocy dłoni ciasto. Ciasto ugniataj tak długo, aż będzie miało konsystencję plasteliny. Przygotowanie placków do tortilli może wydawać się proste, ale to tylko pozory. W rzeczywistości wymaga to sporej wprawy, szczególnie gdy przychodzi do ich podpiekania na patelni. Jeśli temperatura będzie za wysoka lub czas smażenia za długi, tortille staną się suche i twarde. Z kolei zbyt niska temperatura i krótki czas podpiekania może sprawić, że placki nie dopieką się prawidłowo. Co ciekawe, kluczową rolę odgrywa również rodzaj mąki. W Meksyku używa się specjalnej mąki o nazwie masa harina, która u nas jest dostępna głównie przez internet. Dlatego jeśli miałabym przygotowywać tacos dla większej grupy osób, pewnie sięgnęłabym po gotowe tortille. To nie tylko szybsze i łatwiejsze rozwiązanie, ale również pewniejsze. Jeśli jednak lubisz kulinarne eksperymenty, ten film dostarczy Ci podstawowej wiedzy, jak samodzielnie przygotować placki do tacos. Gdy ciasto zostanie dobrze wyrobione, przykryj je bawełnianą ściereczką i odstaw na 30 minut. W kolejnym kroku podziel ciasto na 15 części. Z każdej z nich uformuj kulkę. Teraz przejdziemy do formowania placków. Weź jedną kulkę, a resztę przykryj bawełnianą ściereczką. Rozłóż arkusz papieru do pieczenia i rozsyp na nim odrobinę mąki. Następnie ułóż kulkę ciasta i przykryj drugim arkuszem papieru do pieczenia. Kulkę ciasta dociśnij naczyniem żaroodpornym lub garnkiem. Takie rozpłaszczenie ciasta przy pomocy naczynia żaroodpornego da zarys kształtu plackowi, to na pewno ułatwi jego rozwałkowanie na kształt koła. Tak przygotowanego placka odbróż na bok i również przykryj ścierką. Powtórz poszczególne kroki dla reszty kulek ciasta. Gdy przygotujesz wszystkie placki, podpiecz je na patelni. Podpiekaj placki na dość mocno rozgrzanej patelni od 20 do 40 sekund z każdej strony. Pęcherzyki powietrza, które pojawiają się podczas podpiekania, są całkowicie naturalne, więc się nimi nie przejmuj. Na każdej stronie powinny pojawić się ciemne plamki. Gdy placek będzie gotowy, włóż go do miski wyłożonej ściereczką i od razu przykryj. Jest to ważny krok. Parowanie placków pod przykryciem pozwoli im na nabranie elastyczności. Co jeśli pomimo tego wszystkiego placki nadal będą twarde? Zdarza to się najczęściej wtedy, kiedy nie używamy specjalnej mąki do tortilli lub źle dobraliśmy czas podpiekania. Jednak to nic straconego. Podgrzej taki placek chwilę na parze. Dzięki temu nabierze on elastyczności. Gdy placki są już gotowe, zabieramy się za farsz mięsny. Do jego przygotowania będziesz potrzebować 400 g mięsa mielonego wołowego, 1 białą cebulę, 3 ząbki czosnku, 2 łyżki oleju rzepakowego, 1/2 puszki pomidorów, 1/2 szklanki bulionu wołowego, 1/2 łyżeczki cynamonu, 1/2 łyżeczki kminu rzymskiego, 1/3 łyżeczki płatków chili oraz sól i pieprz do smaku. Cebulę pokrój w kostkę. W łatwy sposób zrobisz to przecinając ją na pół. Pamiętaj, aby zostawić korzeń. Dzięki niemu cebula nie będzie rozpadać się podczas krojenia. W kolejnym kroku pokrój każdą połówkę cebuli prostopadle wzdłuż, a następnie równolegle do deski. W ostatnim kroku pokrój cebulę prostopadle wszerz. Na patelni rozgrzej olej. Na rozgrzanym oleju zeszklij pokrojoną cebulę. Do cebuli dodaj płatki chili. Gdy cebula będzie podsmażona, dodaj do niej przeciśnięte przez praskę ząbki czosnku. Cały smaż jeszcze przez około minutę. Następnie dodaj mięso mielone wołowe i usmaż je. Podczas smażenia przy pomocy łopatki rozdrabniaj bryłki mięsa. Dopraw mięso, dodaj sól, słodką paprykę,
min rzymski oraz cynamon. Gdy mięso się usmaży, dodaj pomidory w puszce, a następnie bulion wołowy. Całość wymieszaj i gotuj na dość średnim ogniu, od czasu do czasu mieszając, aż 3/4 płynów wyparuje. W kolejnym kroku przygotujemy salsę warzywną. Do jej przygotowania będziesz potrzebować jednego pomidora, jednego ogórka, pół papryki żółtej, pół cebuli czerwonej, sok z połówki limonki, małą garść świeżej kolendry oraz sól i pieprz do smaku. Pomidora przekrój na pół, z każdej połówki usuń rdzeń. Następnie każdą połówkę pokrój w paski, a kolejno w kostkę. Pokrojonego pomidora wrzuć do miski. W kolejnym kroku pokrój ogórka. Najpierw pokrój go w plastry wzdłuż długości, następnie w słupki, kolejno w małą kostkę. Wrzuć do miski z pomidorami. Z żółtej papryki usuń gniazda nasienne oraz białe błonki, następnie pokrój ją w cienkie paski, a kolejno w małą kostkę. Wrzuć do miski z pomidorem i ogórkiem. Czerwoną cebulę pokrój w drobną kostkę. Im cieniej pokroisz ją na poszczególnych etapach, które omawiałam przy krojeniu białej cebuli, tym drobniejszą uzyskasz kostkę. Pokrojoną cebulę wrzuć do miski z pozostałymi warzywami. Następnie drobno posiekaj kolendrę. Dodaj do miski z pokrojonymi warzywami. Następnie do tej samej miski wyciśnij sok z połówki limonki. Dopraw solą i jeśli chcesz, możesz również dodać pieprzu. Całość dobrze wymieszaj. I mamy gotową salsę warzywną. W kolejnym kroku przygotujemy pastę z awokado. Do jej przygotowania będziesz potrzebować od 1 do 2 sztuk awokado, w zależności od tego, ile pasty masz zamiar użyć w tacos, sok z połówki limonki, sól oraz pieprz do smaku. Dodatkowo do moich tacos użyję również sera cheddar. Awokado przekrój na pół, a następnie usuń z niego pestkę. Zrobisz to w łatwy sposób poprzez wbicie w nią nóż, a kolejno przekręć ją w bok. Następnie pokrój miąższ awokado w kostkę. Tak przygotowanego awokado wydrąż miąższ przy pomocy łyżki. Do awokado dodaj sok z limonki. Następnie dodaj sól oraz pieprz. Całość rozgnieć na pastę. Wszystko, co jest potrzebne do tacos, mamy gotowe i możemy przejść do ich składania. Jedną stronę tortilli nasącz sosem z mięsa. Nasączoną stroną umieść ją na rozgrzanej patelni. Na jednej połówce umieść ser cheddar. Obok rozsmaruj pastę z awokado. Na ser połóż farsz mięsny. Gdy ułożysz farsz mięsny, przykryj patelnię pokrywką i poczekaj, aż ser się rozpuści. Wszystkie kroki wykonuj na minimalnej mocy palnika. Gdy ser się rozpuści, dodaj salsę warzywną i złóż taco. Gotowe taco ściągnij z patelni. Dziękuję, że byliście ze mną przy przygotowywaniu tacos. Mam nadzieję, że spróbujecie je w domu i że Wam posmakują. Jeśli macie jakieś pytania lub sugestie, zostawcie je w komentarzach poniżej. Nie zapomnijcie też o subskrypcji i kliknięciu dzwoneczka, aby być na bieżąco z kolejnymi przepisami. Smacznego i do usłyszenia w kolejnych filmach.